Cześć. Dzisiaj zrobię filmik z przestrogą, czego nie chcecie robić ze swoimi laptopami albo kartami graficznymi. Dostałem od kolegi coś, co było kiedyś laptopem, bo się naoglądał filmików na YouTube, jak naprawić laptopa. Gdzieś trafił, gdzie mu doradzono, żeby wsadzić płyty do piekarnika, bo na pewno grafika się zepsuła. Nie róbcie tego, piekarnik jest do pieczenia potraw, a nie napraw sprzętu komputerowego. Tu mamy płytę. No i całą resztę, z czego kiedyś był laptop. Dostałem też drugą płytę. Podobno sprawna. Płyta 100% ok. Ale jak mi się uda naprawić tą, to tą sobie mogę zatrzymać. Ale wiecie co? Nie mam zamiaru tutaj niczego robić, bo to strata czasu. Zniszczenia są tak rozległe i kosztowne, że to nie ma najmniejszego sensu. Ale możemy sobie pod mikroskopem zobaczyć, co piekarnik zrobił z płytą. To sobie wezmę na bok. Będziemy po kolei brali, składali, o ile to w ogóle zadziała. No to nie wiadomo, co to przeszło tak naprawdę. Także nie wkładajcie swoich płyt do piekarników, karty graficznej też nie wkładajcie. To nawet jeżeli uda wam się cokolwiek naprawić, to jest to tylko na chwilkę. A bardziej jest szansa na to, że zepsuje się bardziej niż było. Nie ma żadnego sensu. Wyciągniemy sobie to. Zobaczymy, co to jest w ogóle. Na tą chwilę nic nie wygląda, żeby zwarte było, ale to się okaże jeszcze po podłączeniu. Ale jak na tą chwilę wszystko wygląda dobrze, można byłoby podłączyć, zobaczyć, czy ona w ogóle się uruchamia. Tylko nie mam takiego, końcówki takiej nie mam. Mam zwykły zasilacz, ale bym chciał zobaczyć, jaki prąd idzie na tym. Więc sobie przyłożymy tutaj. Nie pobiera w ogóle. No tu mamy jeszcze trzeci pin z detekcji zasilacza, ale on chyba nie powinien być potrzebny. Musiałbym schemat jakiś poszukać. Ale tak myślę, że chyba nie jest wymagany.
Nie, nic nie pobiera. Dobra, jakiś włącznik, zobaczę gdzie tu jest w ogóle. Włącznik niestety jest na klawiaturze. A raczej gdzieś tutaj będzie. O, nie tu, tutaj. Jak to zrobić, żeby pokazać? O, może tak się uda. O, teraz pobiera. Prawie 1 amper. Tak dużo. O, bo on chyba wystartował już. Bo się ciepłe robi. O, startuje. Także może jest szansa, że faktycznie dobry będzie. Dobra, trzeba będzie coś podłączyć. Więcej. Bo tak za dużo się nie dowiemy. Dobra, klawiatura. Zobaczymy co tam jeszcze jest. Mam nadzieję, że wszystko. No to by się nam przydało. To nie, to nie. No, to się na pewno przyda. O ile jest dobre. No dobra, w zasadzie potrzebujemy tylko ekran, jakiś RAM. I to chyba tyle. Tasiemka najlepiej nie wygląda. Tu jeden pin taki jest nieciekawy. Będę musiał poszukać jakiś schemat od tego ekranu i zobaczyć do czego ten pin jest. Jeszcze zanim uruchomimy, zobaczymy czy nie mamy zwarcia na którejś linii na taśmie. Pierwszy jako niepodłączony, czyli pewnie będzie to masa. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Do 9 pinu nie powinno pikać. Czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten powinien. Nie, ten jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zgadza się. Kolejne dwa nie powinny. Ten powinien. Kolejne dwa nie powinien. Znowu powinien. I teraz dwa nie powinny znowu. Powinien. Jesteśmy tutaj. Dwa nie powinny i dwa powinny. Zgubiłem się chwilę. Tu byliśmy. Dwa nie powinny. Dwa powinny. Masa LED. 3 piny. Raz, dwa, trzy. Jest dobrze. Niepodłączony, także niekoniecznie do niczego nie jest. A, nie widzicie. Dobra, więc jeszcze raz mamy dwie masy i 3 masy LEDów. Raz, dwa, raz LEDy. Raz, dwa, trzy.
Ten nie jest podłączony. I kolejny oprócz ostatniego nie powinny pikać. No to się zgadza. Czyli na tym etapie możemy spróbować włączyć to. Inaczej, gdyby gdzieś pikało z podłączoną taśmą, to pod żadnym pozorem nie wolno włączać płyty. Nawet zasilania nie ma co podłączać. Jest to bardzo niebezpieczne. Dla płyty, nie dla nas. Dobra, już wróciłem sobie. Możemy podłączyć, próbę zrobić. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Uruchomił się, ale podświetlenia nie mamy. Obraz jest, ale nie widać. Nie wiem, czy będzie widać. Może pokażę to jakoś. Napis mamy, nie wiem, czy to będzie widać. Podejrzewam, że nie będzie widać, ale musicie mi uwierzyć, że obraz jest, ale podświetlenia nie ma. I trzeba zobaczyć, dlaczego nie ma. Czy wina tasiemki będzie? Czy płyta nie do końca sprawna? Czy matryca? Zaraz zobaczymy. Zobaczę sobie na schemacie, gdzie tu powinien być sygnał od podświetlenia. Czy mamy go w ogóle? Jest to nóżka 30. I ona jest połączona z kondensatorem C4. To jest drugi stąd. To jest ten. Dobra. Podłączymy sobie. Jest. Podłączymy bez ekranu i zobaczymy, czy ten sygnał będzie. I wtedy będzie wiadomo. Nie ma. Czyli ta płyta tak nie do końca 100% sprawna. Zobaczymy, skąd to idzie. To idzie prosto od KBC. Jest to KBC nóżka 97. Czyli 4. od tej strony. I stąd wychodzi ten sygnał. Tutaj nie ma. Zobaczymy, co jeszcze jest z tym związane. Dobra, do KBC wchodzi też sygnał z mostu idzie, który załącza właśnie sygnał, żeby puszczał na nóżkę 97. Ten sygnał mamy na nóżce 96, czyli obok. I tu mamy. Czyli sygnał, który każe załączyć podświetlenie, wchodzi do KBC, ale już z niego nie wychodzi. Czyli te KBC to najlepiej byłoby wymienić, tylko że nie mam teraz takiego przy sobie. Zobaczymy, co tu jeszcze można zrobić z tego. Może dla pewności jeszcze trochę przylutuję te dwie nóżki. Może tak coś nie do końca stykają. Dobra, zobaczymy teraz, co będzie. Może pomoże. Zawsze jest jakaś nadzieja. No niestety nic. Dobra, sobie zobaczę na schemacie, co tu jeszcze gdzie idzie. Gdzie ten sygnał sobie wędruje. Dobra, więc sygnał, który
powinien wychodzić z KBC. Idzie tutaj na rezystor. Jest podciągnięty do 3,3V. A to idzie zaraz tutaj przy złączu matrycy. I można byłoby pożyczyć te 3,3V. I powinno być ok. No, możemy zobaczyć. Może obędzie się bez wymiany KBC. W sumie mógłbym pokazać, o co chodzi. Więc sygnał z mostu, który przychodzi do KBC, to jest ta nóżka. I stąd, z tej nóżki wychodzi sygnał, który załącza podświetlenie. I on przez rezystor jest podciągany do 3,3V. Ten rezystor mamy tutaj. Sygnał, który wychodzi z KBC, dociera tutaj. On jest podciągnięty przez rezystor na 3,3V. Idzie na tą nóżkę tutaj. A tutaj obok tutaj mamy te 3,3V, które przez ten rezystor przechodzi i które podciąga napięcie, które i tak trafia tutaj. Także można byłoby połączyć to z tym. I teoretycznie powinniśmy mieć podświetlenie na matrycy. Zaraz jakiś drucik połączymy i zobaczymy, czy to coś da. Powinno. Dobra, zobaczymy, co nam to dało. W teorii powinno być dobrze. A jak nie, to nie ominie nas wymiana KBC. Ale to będę musiał zamówić, bo nie mam teraz takiego. Dobra, zobaczymy. Coś dało, czy nie? O, podświetlenie mamy. Widać? Widać. Dobra, składamy. I jeżeli wszystko będzie dobrze, to tak zostawimy. A jeżeli coś będzie nie tak, no to wymienimy te KBC i tak. Zgodnie ze sztuką powinno się wymienić, ale to i tak idzie ten sam sygnał. Więc poza tym, że jest tylko dodatkowy drucik, się nic nie zmienia. No ale to wyjdzie w praktyce, czy tylko to było uszkodzone w tym KBC, czy coś jeszcze. Bo jeżeli tylko to tak zostawimy.
mamy już poskładanego. Musiałem jeszcze zdjąć klawiaturę i bateryjkę od BIOSu wczepić, bo zapomniałem o niej. System działa dobrze. Temperatury są w porządku. W granicach 50 stopni. Czyli dobrze jest. Wale znalazłem na ekranie. Nie wiem, czy będzie to widać. Ma takie dwa ciemne duszki są. Dwie chmurki. No, ale poza tym jest ok. Także nie wkładajcie swojego sprzętu do piekarników, bo więcej narobicie problemów niż pożytku. Nie słuchajcie tych głupich poradników na internecie. Na te różne Allegro i te Olixy też uważajcie, bo płyta była kupiona niby 100% sprawna, a jednak podświetlenie nie działało. Także to też uważajcie na to. No i to chyba tyle. Dzięki za obejrzenie, do następnego.